Szefie, spektakularne wydarzenie. Idzie to w parze. Drugi dzień targów za nami i sprzedany drugi kombajn chiński na rynek polski i notabene o niekonwencjonalnym układzie omłotowym, bo jest to kombajn rotorowy. I oczywiście, jeśli chcecie się dowiedzieć więcej w tej tematyce, obejrzyjcie ten film. I witamy Was bardzo serdecznie na naszym kanale. Dzień dobry, Panie Prezesie. O, dzień dobry, Michale. Trzeci dzień targów Agrotech Kielce 2026. 15 marca. Ostatni dzień targów. Targi bardzo ciekawe, intensywne przede wszystkim. Prezes uczestniczy w nich bardzo aktywnie, osobiście od samego początku. Od startu do zakończenia. Od startu do zakończenia. Każda minuta tutaj jest Wykorzystana do cna. No Jakie wrażenia? To pierwsze moje wrażenie jest dzisiaj, nie? No Tak. bo wczoraj było... Ale muszę przerwać już na wstępie. Widzę i słyszę ochrypnięte gardło, czyli to już jest znamieniem, że tych rozmów było dużo mnóstwo. rozmów, tak, wszelkiego rodzaju. Nie, no bo były rozmowy z klientami, ale również z kandydatami na kolejnych dealerów. To też żeśmy takie rozmowy prowadzili i to całkiem dobre. No, ale wrażenie z wczoraj, no, ja odniosłem wrażenie, że było intensywniej niż w poprzednim roku i 2 lata wstecz. A to też podzielam tą opinię, bo patrząc przez pryzmat różnych maszyn, nie tylko tych największych, nie tylko tych, które budzą największe zainteresowanie, jak kombajn do i podziwiania, ciągnik. tak, do podziwiania, Tak, bo to ale nie do kupowania. Ale nie do kupowania z reguły. Tak na innych maszynach, na innych dziedzinach, czy na rozrzutnikach, czy na adapterach do kukurydzy, czy nie wiem, na ładowarkach, również te zainteresowanie jest ogromne. I faktycznie tych osób na samym stoisku też jest bardzo dużo i tych rozmów takich naprawdę faktycznych również jest bardzo dużo. Ale to, co mnie zaskoczyło dzisiaj, no, jesteśmy od samego startu, o 9:00 się targi zaczynają, my jesteśmy tam, nie wiem, 3 minuty później i niesamowite było to, że w jaki sposób tak duża ilość tych zwiedzających znalazła się w środku. No właśnie. Korytarzami już się trudno przechodziło. Skoro targi od 9:00 otwarte. O 9:00, to jak oni tu przeniknęli? Widać, że dzisiaj będzie też... Apogeum będzie. i w ilości odwiedzających tutaj gości, klientów, ale widziałem, że szef był z jednej strony zmartwiony, a z drugiej strony uradowany, bo znikł z oferty kolejny kombajn. No tak, znaczy to nawet takie zmartwienie to jest takie przyjemne zmartwienie, bo ja nie chciałem, żeby te kombajny od nas, te, które mamy, wyjechały przed targami, bo byśmy nie mieli co pokazać. Natomiast ponieważ już są w drodze pierwsze kombajny z tej nowej dostawy z roku produkcji 2026, no to teraz już mi nie żal, mogą one wyjechać do klientów i wyjadą. Ten prosto z targów pojedzie Prosto z targów. No właśnie słyszałem pokątnie, że są ustalone kwestie już właśnie transportowe, ubezpieczeniowe, żeby on faktycznie bezpiecznie i bezpośrednio mógł trafić do klienta, a nie już krążyć pośrednio do nas, do firmy. Pojedzie w okolice Rzeszowa, finansowanie załatwione, wszystkie formalności są. Teraz jutro, żeby to już było dopięte, fakturę wystawimy, ubezpieczenie. Czyli te formalności będą zaraz od poniedziałku zadziałane i od strony technicznej maszyna załadowana, chwileczkę poczeka od poniedziałku i we wtorek bezpośrednio. Tak jest. No bo to nie jedyny bo tu żeśmy wystawili. Tak, tego to wspominaliśmy, bo on został tutaj zakontraktowany, jak dobrze pamiętam, to już w piątek. A wczoraj pod koniec dnia żeśmy zakontraktowali rotorowy kombajn rotorowy, który co rusz to jest takie pytanie, a których się sprzedaje więcej?
Ja zawsze sobie tak trochę żartem, a trochę serio, bo mówię no pół na pół, no bo pierwsze dwa, jeden rotorowy, drugi wytrząsaczowy. Czyli, że niby 50 na 50 jest z tego na wynika. Tak. No, ale... Ale w praktyce, tak zamówiliśmy, powiedzmy długofalowej, tak, kierując się doświadczeniem z poprzednich wielu lat, bo przecież my sprzedaliśmy, ja to liczyłem, około 6600 kombajnów nowych, różnych marek. wszystkich różnych marek tak, na przełomie tak. funkcjonowania No, firmy. odkąd istnieje firma, począwszy od bizonów, ale bizonów aż tak dużo nie sprzedaliśmy, ponieważ to już fabryka chyliła się ku właściwej upadłości, choć potem została przejęta przez New Hollanda. To jest swego rodzaju kontynuacja, ale już nie bizon. Klas, Fendt Massey, Rostelmash. Wojna uniemożliwiła Kontynuowanie z tematu. Rostelmashem, ale już mieliśmy bardzo dobre wyniki. No i trochę musieliśmy poczekać, bo Chińczycy się przymierzali i nagle... No też dopełnienie, spełnienie Tak. tych wszystkich, a przede wszystkim norm dotyczących Normy, tutaj... testy, nie? Tak. Bo normy to jest jedna sprawa, ale testy i to mnie bardzo niepokoiło, bo mówię, no jeżeli mamy prawie, że można by to powiedzieć prototypową maszynę, no to trochę by trzeba w tajemnicy te pokazy, Tak. próby robić. Przy czym było to zupełnie zbędne, bo po pierwsze... Ale te próby zrobiliśmy chyba najbardziej naocznie, tak. jak się da, bo macie możliwość i okazję zobaczyć historycznie na naszej platformie YouTube Paweł Korbanek, jak te kombajny pracowały w różnych warunkach. Tak, ale tu jeszcze od razu dodam, że mimo to, że miałem trochę obaw, bo mówię, no cudów nie ma, zanim się nauczymy ustawić optymalnie, zanim uzyskamy najbardziej możliwe, dobre Optymalne efekty, te ustawienia. to lepiej nie pokazywać, ale robiliśmy film Tak. i tak naprawdę z każdego testu robiliśmy sprawę publiczną, bo albo na żywo, albo na drugi dzień Tak, relacja była te relacje nadawana. były robione. Jestem zadowolony z przebiegu tych naszych prób, testów i pokazów. Także teraz pierwszy krok będzie, no bo przyjedzie 30 kombajnów. Większość to będą jednak wytrząsaczowe. Klawiszowe, czyli Tak, no, zobaczymy jak to się w praktyce ułoży proporcja. zobaczymy, jak tak. ten pierwszy Tak. rok będzie wyglądał i w ogóle co on pokaże, bo mamy już, powiedzmy sobie uczciwie, sporo tych kombajnów klawiszowych, które jeszcze są w Chinach tak naprawdę, ale już z nich spora część jest zakontraktowana. Już są zakontraktowane, już jest ich kilka, już jest na jednym statku już płyną, następne zaraz po niedzieli będą ładowane, także to już się na poważnie dzieje. Nie? Ale, bo jak o kombajnach mówimy, nie, to jak już tego Rostelmasha żeśmy zaczęli oferować, no ludzie mieli wiele obaw, bo co to za kombajn, bo nie znali. Sam jestem praktykiem i sam miałem obawy, że to rosyjskie, Tak. że to dużo gorsze niż te tak. zachodnie. Ale to się okazuje, że no, czym jest kombajn? No kombajn ma header, ma przenośnik pochyły, Tak. ma bęben młócący, klepisko, sita, wytrząsacze i tak dalej, przenośniki, ma rozdrabnia słomy, kabinę, w kabinie klimatyzację. No czymże się to ma teraz różnić jeden od drugiego? No powiedzmy, wyglądem. jest już opracowany ten Tak. schemat maszyny Tak. i za bardzo jeden, czy drugi, czy trzeci producent nie odbiegał Tu tego już nie ma schematu. jakiejś rewolucji. Tak, nie? to jest dobre słowo. Tak, dokładnie. natomiast to, co można powiedzieć, to relacja jakości do ceny, nie? Albo ceny do jakości, raczej tak powiem. A dzisiaj, w dobie dzisiejszych czasów, tych czasów niepewnych i tak naprawdę tych wyników finansowych gospodarstwa, rentowności, to jest bardzo, ale to bardzo ważne i istotne. Rolnik to jest przedsiębiorstwo, nie? Bo on musi się bilansować, on coś kupuje i coś sprzedaje i nie może robić czegoś na pokaz, tylko na pokaz, żeby, nie wiem, sąsiadowi Udowodnić coś. coś udowodnić, albo żeby sąsiada zabolało, nie? Bo to było
dosyć częste, że ja im pokażę. Trzeba się bilansować, trzeba się zachowywać rozsądnie. No i to tak na dzisiaj, nie? Jakie są pytania tych klientów potencjalnych? No panie, a jak to z tym serwisem, częściami zamiennymi? No właśnie, bo tutaj są obawy, bo mimo wszystko Bo daleko. kraj, w którym Tak. produkuje się te kombajny, a tym samym części, no jest oddalony. I pewnych rzeczy Tak. nie da się też pozyskać na przysłowiowy pstryk palcem, ale No tak. firma z kolei, Ale to ja od razu Właśnie. mogę to przyjąć tak. Po pierwsze, to nie jest jakaś firma garażowa. Nie? To jest firma, która ma zasięg już teraz coraz bardziej globalny. W krajach azjatyckich, afrykańskich, na Rosję, to już jest sprzedaż w dużej skali. w tysiącach W sztuk. Europie z powodu norm, a i również mentalności i obaw klientów, bo nieznane, trzeba ruszyć troszeczkę Wolnymi wolniej. kroczkami tak? to idzie. Chociaż my w Polsce aż takimi wolnymi krokami tego nie będziemy robili, bo wprowadzaliśmy już na rynek kombajny, których nikt nie chciał, no bo kombajny Fendmaster. Klienci szybko odkryli, że przecież to jest Laverda. Tak, czyli włoski kombajn, nie niemiecki. Czyli włoski, którego nikt w Polsce nie chciał kupować. Ale my od razu żeśmy zaczęli sprzedawać ich dużo. Tak, bo pierwsze lata Od to razu. było około Tak. 100 sztuk. Tak, no w 70. następnym roku już tam 140, chyba gdzieś 8. Tak, tak. To naprawdę było aż trudne do uwierzenia, Imponujące, że z roku na rok tak, z tej samej fabryki, tylko kto inny to sprzedawał, kto inny serwisował. Owszem, ale pomimo to marką. muszę wtrącić, ale to właśnie pokazuje wtedy takim barometrem jest właśnie, że ta ilość w bardzo krótkim czasie zakupiona w dużych ilościach pokazuje brak obaw wśród klientów właśnie, bo mają zapewnioną tą stronę serwisową i zarazem w części No tak. zamienne. No i teraz klienci już nie są naiwni czy jakby niezorientowani, co należy brać pod uwagę, czy sama maszyna dobra albo zła, nie? To Czy jest, czy to to jest, już wszystko. to nie jest jest tylko, nie? to jest jedna oczywiście ważna, ale to tak. jest jedna ze składowych przy dokonywaniu wyboru. A my żeśmy udowodnili to, wprowadzając klasa przecież od zera, zupełnie od zera, że potrafiliśmy zapewnić od razu na najwyższym poziomie serwis, tak aby on reagował natychmiast, gdy jest problem. To samo W maszynach, tak. tutaj też wtrącę po raz kolejny, a przede wszystkim, nade wszystko w maszynach żniwnych jest to bardzo istotne, no bo powiedzmy te żniwa tradycyjne, zbożowe w dobie dzisiejszych czasów no, trwają Krótko. w gospodarstwach bardzo krótko, Tak, dużo- tak naprawdę kilkanaście dni. Dużo krócej niż kiedyś. Tak, no, cofając się, no ileś to, no 30 lat wstecz, to kombajny o podobnych wydajnościach teoretycznie, nie? A właściwie nawet praktycznie, że tam w tonach na godzinę, czy tam kilogramach, obojętnie jakby kto chciał to liczyć, te same parametry dzisiaj i wtedy, ale dzisiaj on robi połowę mniej. Ale nie dlatego, że jest niezdolny zrobić więcej, tylko każdy chce mieć szybko zrobione. Tak. Parę dni, paręnaście. Tych maszyn jest już zdecydowanie więcej tak naprawdę na rynku. Tak, ale czy ludzie mają rację, że chcą szybko? No mają rację, bo tylko przy wyjątkowych okolicznościach jest, że można w dłuższym czasie sobie zaplanować zbiór i nie tracić na jakości. No właśnie. A tutaj jakość równa się cena też, nie? I to jest też istotne, jeśli chodzi z tego punktu ekonomicznego. Tak. Kombajn to jest jedna sprawa. Te kombajny, czyli marka Aupax i wersja GV, która tutaj jest prezentowana, i wersja GM, może być wyposażona dodatkowo w adaptację do zbioru rzepaku, czyli tak zwane stoły do Właśnie. rzepaku. Może być wyposażona w adaptery, headery do zbioru słonecznika, ale też oczywiście, co mieliście okazję oglądać, widzieć na relacjach, mogą być wyposażone w przystawki, w adaptery do zbioru kukurydzy. Tak, i od razu będziemy o tym mówić, ale zanim, to ja tutaj, bo to mi jakąś tam inspirację, to co zacząłeś mówić, przyniosło, bo klienci mówią, no ale jednak, ale to daleko, a ja mówię teraz, pomyślcie, nie? Czy łożyska, nie? Czy łożyska, nie?
to nie są rzeczy znormalizowane, dostępne wszędzie, w każdym miejscu, w każdym powiecie, niemalże w każdej gminie od ręki. Czy paski klinowe, czy nie są to rzeczy znormalizowane? Są, nie? Czy Czyli te filtry? rzeczy stricte, które Tak, mogą się zużyć, tak. mogą się zepsuć, możemy sobie też wymienić ewentualnie we zupełnie z rynku krajowego. własnym zakresie. Tak, z rynku krajowego. Tak, tak. Czy ogumienie to rzecz unikatowa? Nie, no wszędzie Nie. można kupić. Dalej, Jasne. Czy olej musi być jakiś specjalnie inny, chiński? No nie, może no nie. być też z rynku lokalnego. Chiński kombajn Tak. może pracować Tak na jest. polskim oleju. A inna rzecz jeszcze jest taka, że oprócz tego, że nożyki, magnety, to samo wszystko z rynku lokalnego można kupić chińskie i raczej są wtedy tańsze, no ale również można kupić, jak ktoś chce, na przykład niemieckie, proszę bardzo, jeśli Można. się wtedy lepiej czuje, no to może mieć niemieckie, nieco droższe albo dużo droższe, ale niemieckie, czemu nie? Ale to nie koniec, bo właśnie to jest to, co teraz zacząłeś przed chwilą, adaptery do kukurydzy, Właśnie. niemieckie. Niemieckie. I co? I się gryzą? Nie. Pasują. Chińczyk z niemieckim adapterem, chiński kombajn z niemieckim adapterem jak najbardziej pasuje, współpracuje. Zresztą niebawem będziecie mogli takie rzeczy też na pewno zobaczyć, jak przyjdzie sezon. Ludzie się nieraz jakby sprzeciwiają globalizacji, nie? No bo globalizacja, że jakieś nieszczęście, no tak, i tak i nie, no bo w tym przypadku naszym ta globalizacja ułatwia życie, nie? No bo właśnie przykładem są te adaptery, czy to do zbioru zbóż, te składane, Tak. niemieckie, tak? Chiński kombajn. Adapter do kukurydzy, Marka nie? Ziegler. Tak jest. Ale Nie, ja się ci przerwię. Przy roślinach tych takich krótkich, nie? Aha. Czyli na przykład soja, jest problem z tym, czy header może być elastyczny. Okej. Może być, ale właśnie. Ziegler takie rzeczy też Właśnie specjalistyczne tak ma. jest, nie? I w tej sytuacji kombajn, bo to się tak utożsamiało, że chiński to tylko prosty i dlatego tani, to nieprawda, bo on również w tych warunkach wymagających Trudnych, niskiego cięcia Jest w stanie pracować dzięki zastosowaniu właśnie nowoczesnych adapterów. tak, niemieckich. I niemieckich. Tak jest. I niedrogich. Ale żeby precyzyjnie pracować, szefie, precyzyjnie, wygodnie, wydajnie, to wszystkie kombajny, ale i nie tylko wszystkie nasze kombajny, ale i ciągniki, również wszystkich serii, możemy i doposażamy w chińską, precyzyjną, dokładną nawigację marki Alinav. I ta chińska nawigacja to jest nieszczęście, to jest prawdziwe nieszczęście dla tych uznanych marek zachodnich, dlatego że one te nawigacje robią wszystko to samo, tak samo, a w niektórych rzeczach Lepiej nawet, lepiej. tak. I mają szerszy zakres zastosowań. A nawet jeżeli jakieś zastosowanie brakuje, to u Chińczyków to jest rzecz taka zupełnie ciekawa, zaskakująca, to oni za kilkanaście dni czego nie mieli. A nawet mieliśmy doświadczenie, że czasem po 15 godzinach został jest, nowy tak. soft napisany i już działa. W firmach, koncernach zachodnich nie jest to takie proste, bo tam to trzeba oszacować, trzeba jakieś decyzje w zarządzie podjąć. Tutaj o dziwo to jest krótka rozmowa, ma być i jest za chwilę już jest. Ciągniki, bo ten produkt, ta gama towaru też cieszy się na tegorocznym wydaniu targów ogromnym zainteresowaniem. Zwłaszcza chyba ta seria 4000 i 5000, czyli 90, 100, 110, 130 koni. To przeszło moje oczekiwania, no bo tak wczoraj, nie? Wczoraj więcej rozmów miałem tu przy stoliku, z tej strony, gdzie tu jesteśmy i cały czas byłem rozemocjonowany ilością oglądających kombajn, że nieraz do kombajnu nie szło podejść, bo taka gromada ludzi obstąpiła z każdej strony. Ale to mieliście tak. okazję, okazję widzieć na relacjach na żywo, jak ogromne właśnie zainteresowanie budzi kombajn. Wszyscy Tak. wchodzą do kabiny, bo ta kabina duża, się troszeczkę śmieją, że kabina rodzinna, bo Tak. wejdą minimum Tak, 3 tak. osoby.
i że kierownica nie jest centralnie na środku, a bardziej z lewej strony, a co się okazuje z praktyki, że przy niewielkich szerokościach, do tych 4,5 metra, to wręcz nie powoduje to dyskomfortu, to siedzenie z lewej strony, tak asymetrycznie, a wręcz ułatwia pracę, ponieważ nie musimy patrzeć na lewo, na prawo, tylko ze skosa patrzymy, Tak jest. jednym rzutem oka widzimy całą linię koszącą. To się zgadza. No i ale z tym nastawieniem, że to pójdziemy sprawdzić, czy przy ciągnikach jest jakiś ruch. A tam było jeszcze więcej ludzi. No właśnie, bo Jeszcze wręcz więcej. kolejki do kabin. Tak, ale to z pewnym trochę opóźnieniem jest reakcja klientów, polskich rolników, bo już 3 lata temu byłem przekonany, że te ciągniki z Chin, te o mocy tam pomiędzy 90, 100, 130 koni, że to naprawdę to będzie kierunek, który będzie może wręcz nawet eksplodował, ale jednak klienci byli ostrożni. I to nastąpiło z takim opóźnieniem, powiedzmy, że dwuletnim, nie? Że Tak. sprawdzano, zastanawiano się. W tej Jak chwili ja, tak już, jak ja to mówię, macano ten temat. tak. Teraz jak już nieraz tak incognito się wmieszać w tłum, lubię też i posłuchać, o czym Ale szef mówią. zasady Tak. jest mocno rozpoznawalny. to jestem, nie jest takie łatwe. Ale jak komuś za plecami stanę, no to i tak nie wie. I słucham co mówią, no nie naśmiewają się, nie, Tak. nie wydziwiają, że to jakieś chińskie... Słabsze, gorsze. Takie tam byle co. Widzą, że to jest maszyna po pierwsze i wizualnie ok, również komfortowa, no ale parametry, nie? One Jasne. są. I przy tych ciągnikach serii 4000 już postanowiliśmy już rok temu wprowadzić silnik chiński Tak. o bardzo dużej pojemności. Tak, o większej Tak, zdecydowanie. 4-cylindrowy co prawda, ale z pojemnością tak jak 6-cylindrowy i on też tak pracuje. Tak, ma ten spory zapas momentu obrotowego, dużo większą elastyczność pracy, a to ma zdecydowany wpływ na komfort pracy, jakość pracy, ale przede wszystkim też ekonomię, bo ten silnik, ta maszyna z takim silnikiem czuć, że pracuje sobie lekko i przy optymalnym, niskim zużyciu paliwa. I pierwsze co zrobiliśmy to najpierw kupiliśmy 2 ciągniki, tylko 2 z tym silnikiem. Na próbę. Na próbę. Po pierwszych próbach dostałem opinię od wszystkich, którzy te próby robili, że to nie ma porównania, ale ja mówię, Że co, tak- bo że tak źle? Tak źle, nie, przeciwnie, tak dobrze. I już następne, te duże ciągniki zamawiamy tylko z chińskim silnikiem, ale bo chiński silnik, nie, to ludzie nie mają wyobrażenia, bo nie znają. To jest gigantyczna fabryka. Ale możemy zdradzić nazwę. No tak, Weichai, Tak. Weichai, nie? Weichai jest wielkim koncernem, specjalistą w produkcji silników. Nie tylko takich, powiedzmy, kilkudziesięciu koni, ale Takie do i okrętów dużych też. i przemysłowych silników, Tak. także oni mają ogromne doświadczenie w tej dziedzinie. Ogromne i oni już od lat produkują silniki homologowane na rynek europejski. Czyli spełniające te wszystkie o normy. wielu zastosowaniach. No, tak, tutaj z naszego zainteresowania to silniki i do kombajnów, i do ciągników są też tam produkowane. To też nam ułatwia potem organizację serwisu i dostaw części, nie? Bo to Oczywiście. z jednego miejsca wszystko uzgadniamy, rzeczy rotujące mamy w magazynie od razu, bo to już mamy doświadczenie, co powinno być. I jeżeli się zdarzy, że jest jakaś usterka, czy coś się stało z częściami, które w ogóle nie rotują, to samolot. Właśnie, szefie, ale kombajny, ciągniki to są te produkty, które najbardziej przyciągają klientów, Tak, zwiedzających. zawsze tak było. I zawsze tak było. Natomiast rolnictwo to nie tylko kombajn, nie tylko ciągnik, ale cała gama maszyn towarzyszących, uprawowych, bo tych maszyn też tutaj u siebie na stoisku, mamy. gdzie można zobaczyć, mamy sporo. Od Krajowe, bo jeszcze trzeba powiedzieć, że krajowe i zagraniczne. Tak. W tym przypadku, jeśli zagraniczne, to zachodnie. Tak. Ale krajowe są też w sporej liczbie i całkiem już one, szczerze mówiąc, nie odbiegają od zachodnich. Tak. Tym niemniej takie maszyny typu
na przykład siewnik punktowy, nie? To już jest dużo mniej producentów niż producentów, nie wiem, agregatów, Zgadza się. talerzówek. Tutaj Bo to są już to już jest narzędzia bardziej wyspecjalizowane, specjalistyczne tak, a narzędzia. szczególnie do warzyw. Właśnie, takie marki jak Stanley, które od wielu lat się zajmują tymi precyzyjnymi, specjalistycznymi maszynami, Tak. jakimi są siewniki punktowe i oni są mistrzami w tej dziedzinie. Jest to marka premium, rzeczywiście. No, klienci by chcieli mieć markę premium w niskiej cenie, ale to już nie jest takie łatwe. Natomiast tu bym nie mówił, czy to jest cena wysoka, czy niska, a ja bym użył wtedy sformułowania, czy to jest duża wartość i korzyści właśnie. z tego wynikające. A są na pewno Tak, korzyści. są. Też mnie ciekawiło, na których rynkach globalnie patrząc, najwięcej sprzedawanych i chętnie kupowanych tej marki siewników, jak to jest, no w Kalifornii. No Trochę właśnie. byłem zdziwiony, dlaczego w Kalifornii, a nie w Europie. No tak, bo w Kalifornii to jest takie zagłębie, w którym ta produkcja jest bardzo intensywna i im zależy na wysokiej jakości, na wysokiej efektywności, bo na tym zarabiają. I dlatego też tam spora ilość tych siewników trafia. Ale nie tylko siewniki do warzyw, również siewniki do kukurydzy, hiszpańskiego producenta Sola. Tak. Również naprawdę wyspecjalizowany tutaj producent w tej dziedzinie. Ich doświadczają trudne warunki polowe i tamte maszyny, jak są przetestowane, tam działają, To na tu pewno- muszą. To tu muszą. Już nie ma wątpliwości. Jest to firma rodzinna. To się firmy rodzinne, to my lubimy współpracować z firmami rodzinnymi, bo Ta tam komunikacja jest komunikacja zdecydowanie jest bezpośrednia, nie? Tam można decyzje podejmować strategiczne przy bezpośredniej rozmowie od razu. Nie? Dokładnie. W koncernach to nie jest to takie proste, także jesteśmy zadowoleni, że ta współpraca była możliwa i też jesteśmy zadowoleni, że oni, mimo że firma rodzinna by się wydawała, że takie firmy mają trochę mniej kapitału na rozwój, a jednak oni postawili na rozwój, Właśnie. mają nowoczesne siewniki, takie, które są teraz poszukiwane. Dużo tam jest tych elektrycznych rozwiązań. Jasne. Powiesz coś więcej może o tym? Oczywiście mamy różne rodzaje, od siewników tradycyjnych na ramie sztywnej poprzez siewniki na ramie teleskopowej, która z kolei umożliwia nam płynną, szybką zmianę rozstawu międzyrzędzi z pozycji operatora, operatora ciągnika, co jest mocno istotne. Oczywiście mamy siewniki o napędach mechanicznych, mamy siewniki o napędach w pełni elektrycznych, takich jak modele Velox do siewu bezpośredniego. Także tutaj mamy bardzo szeroki zakres tych maszyn do wykorzystania w różnych warunkach. Ale jak już mówimy o maszynach pochodzących z fabryk, firm rodzinnych, no to trzeba też powiedzieć o francuskiej marce Carré, gdzie przyczynia się ta marka, te maszyny do produkcji zdrowej żywności. Tak, na to można było patrzeć na różne sposoby, nie? Bo z jednej strony no, tam te wymagania, Zielony Ład, żeby Właśnie. to ograniczać chemię, ale to ograniczenie chemii to nie jest takie głupie, no bo dlaczego mają ludzie ciągle być jak przeładowani tą chemią szkodliwą, chorować? Ale się jeszcze okazuje, że to są bardzo precyzyjne maszyny, bardzo precyzyjne. To nie jest tylko taki pielnik, który pieli. Który pamiętamy Tak. sprzed pół wieku Tak, i tak. więcej, ale są to pielniki sterowane, kontrolowane poprzez i sygnał GPS, i zaawansowane kamery rozczytujące kolory roślin, tak aby pracować bardzo precyzyjnie właśnie w tej uprawie i obsłudze międzyrzędowej. Ale No, tak. co chciałeś powiedzieć? No, Powiedz teraz. że czas przejść do kolejnej. Dobra, to ja przejdę sam. Przejdę do maszyny Maschio Gaspardo, rozsiewacz nawozów. 4.0, Ochrona GPS, środowiska. ochrona środowiska.
i czy może być tańszy niż jest aktualnie, oficjalnie w cenikach. Okazuje się, że może być. Trzeba tylko użyć naszej nawigacji, którą mamy. Właśnie, bo znowuż zachodnie włoskie rozsiewacze nawozów naprawdę o bardzo szerokiej gamie tutaj pojemnościowej, bo wyobraźcie sobie szef, najmniejsza maszyna to 615 litrów. Mówimy cały czas o rozwiązaniach zawieszanych rozsiewaczy. Od 615 litrów skończywszy na 4450 litrów z napędem hydraulicznym tarcz, niezależnym układem napędowym. No i oczywiście od sterowania najprostszego mechanicznego, czyli poprzez hydraulikę, skończywszy na zaawansowanym sterowaniu elektrycznym z radarów, z GPS-ów, poprzez właśnie połączenie z układami nowoczesnych nawigacji Alinav, a to z kolei daje nam niesamowitą precyzję w dawkowaniu i możliwość obniżenia ilości zużywanego nawozu na hektar. Dużo korzyści, nie? Dużo korzyści. Ograniczenie zużywania nawozów, precyzyjna praca, ale ta korzyść, która, to jeszcze raz tak powtórzę, że klient chce mieć wysoką jakość, niższą cenę. No i przy takim może to mieć. połączeniu może to mieć. Może to mieć. Kolejna rodzinna firma, już na deser. Marka Bergmann. Niemiecka, profesjonalna fabryka zajmująca się produkcją przede wszystkim rozrzutników obornika. Też rodzinna, też ta komunikacja tam jest bardziej bezpośrednia i bardziej też szybkie decyzje mogą następować. I ona to jest firma innowacyjna. Ona ciągle poprawia, doskonali. Ja myślę, że już dużo się nie da poprawić. Właśnie. Jeżeli masz do czynienia z maszyną, która w naszej ocenie jest doskonała, to jak można poprawić doskonałą maszynę? A jednak poprawili, tak. się okazuje, że to było dobre, a to nowe jest jeszcze lepsze. Jeszcze lepsze. To brzmi jak slogan, jak hasło jakieś reklamowe, ale tu nie o to chodzi. Najlepiej to sprawdzić, zobaczyć, zapoznać się szczegółowo i jest jeszcze lepsze. Też warto podkreślić, owszem, już mamy od kilku lat ładowarki marki Vacor Atlas, bo to się wywodzi, nazwa firmy ma słowo Atlas, natomiast marka maszyny to jest Vacor i od tego roku i właśnie na tych targach jest to pierwszy raz pokazywana wersja rolnicza. Okej, bo z reguły, z zasady te maszyny były przeznaczone do sektoru budowlanego. Do sektoru budowlanego. Wydaje się, że ładowarka to jaka to różnica, że czy w budownictwie, czy w rolnictwie, ale jednak jest różnica. Rolnictwo jest bardziej wymagające i pewne potrzebne rozwiązania w rolnictwie niekoniecznie są potrzebne w budowlance. To jest marka Vacor. Mamy jeszcze ładowarki typowo stricte teleskopowe włoskiego producenta, marka Farezin. Mamy tą markę Farezin już chyba 8 lat, to już jest 8 lat i wiemy, że ta maszyna jest na tym poziomie, no niemal tak jak najwyższe te markowe, uznane czy też znane, nie? No bo Znane. marki. Nie sprawia nam żadnych kłopotów serwisowych. Tam są nie tylko z silnikami spalinowymi, również żeśmy sprzedali innowacyjne rozwiązania o napędzie elektrycznym. Niektórzy klienci wymagają, żeby to było Praca gdzieś w z żywnością, tak, dokładnie, to te wymagania są bardzo restrykcyjne pod tym kątem. Szeroki zakres od takich najbardziej popularnych, tam 6-metrowe. Dokładnie 6-metrowe wysięgniki, 2,6 tony udźwig. Tak jest, to jest najbardziej takie popularne Kończywszy tam na takim już całkiem o dużych parametrach. Po kilkanaście metrów długości wysięgniki. Też są, już można powiedzieć, że dopasowane do dwóch branż, budowlanej i rolniczej. Multi-One. Multi-One to już też chyba 8 lat współpracujemy. Włoski producent. Większość swojej produkcji eksportuje do Stanów Zjednoczonych.
no, musi podzielić, jakiś kompromis osiągnąć, bo cała produkcja to jest rzadka sytuacja, gdzie zapotrzebowanie jest wyższe niż moc produkcyjna fabryki. No właśnie. A więc oni powiększają te moce produkcyjne, tym niemniej ssanie do Ameryki jest tak duże, że tu nie zawsze mamy tak szybko dostawę, ale żeby tu się zabezpieczyć, to robimy wcześniejsze zamówienia i w magazynie przeważnie mamy każdy model. Szefie, dziękuję za spotkanie. Ruszamy do roboty, bo mamy taką godzinę, że tsunami klientów Tak naciąga, jest, tak co jest. nas bardzo cieszy. A w międzyczasie, szefie, i Was przede wszystkim zapraszam do filmu. Tutaj znajdziecie link do filmu z dnia poprzedniego, gdzie dokładnie jest omówiona sytuacja, jak dokonała się sprzedaż pierwszego chińskiego kombajnu na rynek polski. I tym akcentem pożegnamy się i ruszamy do pracy. Dziękujemy Wam za oglądanie i zapraszamy.